Cześć, witajcie, ja jestem Kamil, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o fotowoltaice, darmowej energii, panele, montażach. Wydzwaniają do nas różni przedstawiciele, proponują, wciskają nam oferty paneli. Jak to jest naprawdę? W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak samiuteńki skonstruuję taką instalację najtańszym kosztem, jak się da. Mam zamiar zmieścić się w 5000 zł, tak więc jak mi to wyjdzie, zapraszam do oglądania. No i tutaj, moi drodzy, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mieszkamy w tak wspaniałym kraju, z tak wspaniałymi ludźmi, że jak zaczyna się robić moda na coś, tak jak w tym przypadku na fotowoltaikę, to wszyscy raptem stajemy się ekspertami, jeden mądrzejszy od drugiego, dlatego to nie jest instrukcja, jak wykonać fotowoltaikę, a raczej mój reportaż, moja audio, wideo, relacja, jak wykonam ja fotowoltaikę. Tak więc zaznaczę, że ja już na dachu swoją jedną mam, jednofazową. Na Facebooku zadałem pytanie, czy mogę, konstruując tą drugą, wpiąć się w drugą fazę. To na kilkanaście, jak nie 10 komentarzy o bilansowaniu, o trójfazowych, o różnych tam dziwnych tekstach. Nikt po prostu nie odpowiedział mi na to jedno pytanie, czy mogę się wpiąć w drugą fazę, drugą jednofazową fotowoltaiką. Tak więc nie chcę tutaj robić boomu w komentarzach, to jest po prostu moja relacja. Ok? Niestety zwiększyły mi się w ostatnim czasie moje potrzeby w zapotrzebowanie na prąd, dlatego chcę wykonać drugą instalację, również jednofazową, taką co ja mam jednofazową i tutaj też będzie jednofazowa, 3 kW peak. Tak więc tą posadowię na gruncie. Słoneczko mam tam, jak widzicie, przedziera mi się przez drzewka. Tak więc gdzieś do godziny 11 tego słońca tu nie będę miał, ale za to od 11 do końca dnia liczę na uzyski właśnie z tej instalacji. Ja mam na południowy wschód dach, tak więc moja produkcja z dachu jest mniej więcej do godziny 14, potem już nie ma, no niestety, a ta instalacja od godziny 11 już do końca dnia będzie mi tutaj pracować. Tak więc zaczynam od dwóch narzędzi, jakim jest miarka i taśma miernicza. Zakupiłem sobie profile, profil 35×45, ścianka dwójeczka tutaj jest. Za profile zapłaciłem 15 zł metr bieżący. Profile cały czas mam dostępne, więc jak mi zbraknie, będę jeździł i dokupywał. Ściągnąłem sobie na telefon aplikację Kompas. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Jest mapy kompasu, ale to wszystkie aplikacje są ok, ale ta wygląda mi na taką najbardziej dokładną. Tak więc w którą stronę się nie obrócę, tak to sobie działa. Tak więc biorę pierwszy profil 6-metrowy i telefon dokładam do tego profilu. I tak więc cały profil sobie przesuwając, zobaczymy, nawet za daleko. O, takie coś. Ja wiem, że może nie jest to jakieś tam idealne rozwiązanie, ale zobaczcie, w ten oto sposób mój profil wiem, że jest ustawiony dokładnie na południową stronę. No i do tego pierwszego dołożę sobie drugi profilek, tylko po to, żeby wyznaczył mi idealną linię. A może jak położę jeden na drugi, będzie jeszcze lepiej. Ok, dlatego że cała moja instalacja z moich wyliczeń będzie miała 9 metrów długości. W związku z czym tak długi dystans 9-metrowy będę kotwił do ziemi co 1,5 metra. I ok, korzystając ponownie z komóreczki,
wpiszę sobie kąt 30 kalkulator i biorę pierwszy lepszy. Jest tych kalkulatorów troszeczkę i w takich kalkulatorkach można sobie wymierzyć, jakie muszę wbić paliki w ziemię, żeby uzyskać prawidłowy kąt nachylenia. W Polsce jest to 30 stopni. Tak więc ja potrzebuję płaszczyznę C, dlatego że mam dwa panele, będę montował dwa panele po 165 cm, tak więc to jest jakieś tam 320-330 cm, więc potrzebuję linię na 300. Tak więc ja sobie bok C wpiszę 300 cm. ok, i już wiem, że bok dolny mam 259, a wysokość A 150. Tak więc 150 od ziemi. Ja chciałbym, żeby w ziemi moja fotowoltaika była zakotwiona na metr i plus ten kąt startowy, najniższy, żeby też 50 cm, żeby to na ziemi nie leżało, 50 cm wisiało nad ziemią. Tak więc 50 cm wisi nad ziemią plus metr. Z tej strony będę miał 150, a z tej strony, jak tu kalkulator pokazuje, 150 ma mieć cała wysokość, plus 50 nad ziemią to jest 200 i metr w ziemi, tak jak mówiłem, 300. Tak więc wycinam sobie paliki na 300 i na 150, żeby powtórzyć: po 100 w ziemi, 50 w powietrzu i długość z kalkulatora 150. I zgodnie z wyliczeniami uciąłem 6 profili 3-metrowych i 6 profili 1,5 metrowych, tak żebym nie musiał co chwilę latać z miarką, mierzyć to wszystko. Na każdym z profili wezmę sobie taśmę, odmierzę tu już teraz na ziemi metr i zaznaczę sobie taśmą. Tak więc jak będę wkopywał wszystko w ziemię, będę po prostu wkopywał do mojej taśmy. Ok, moje profile są już poznaczone, metr od dołu. Teraz biorę sobie, słuchajcie, świderek. Świderek mam 100 i teraz od tego miejsca, w którym świdruję, zaznaczam sobie, słuchajcie, 70 cm, a nawet 65 sobie oznaczę i będę świdrował tym świderkiem na 65 cm, robiąc dołownikiem, no tak się może nazywa fachowo, robiąc dołek, a na pozostałe 35 cm po prostu wbiję ten profil młotkiem, dlatego że jak już to wszystko ustawię, jak wbiję młotkiem, to będzie stało i będę mógł pracować dalej, a jak już cała konstrukcja powstanie, to te 65 cm po prostu zaleję sobie betonem. W ten oto sposób robię dołki co 1,5 metra, tak żeby wyszło mi te moje 9 metrów. No i kiedy mam już moje pierwsze 6 dołków zrobionych, biorę te dłuższe 3-metrowe profile, no i wrzucam je sobie w ziemię. Tak więc zaraz przyniosę drabinę. Zobaczcie, to jest te 65, no i do niebieskiej taśmy będę sobie je wbijał. Powiem wam ciekawostkę, jest 7:50, a już słoneczko jest dokładnie tutaj, pewnie kamera będzie przekłamywać. Tak więc no może już od 9 w tym miejscu będzie produkcja. Byłoby fajnie, ale jest, jakby nie patrzeć, końcówka sierpnia. Dobra, wrzucam wszystkie profile i dobijam je młotkiem do niebieskiej taśmy.
No i pierwszych moich 6 profili już mam wbitych w grunt. Jak widzicie, one nie są równo, dlatego że teren też nie jest równy. Na razie sobie tym głowy nie zawracam. Potem między pierwszym a szóstym przeciągnę żyłkę i od żyłki wszystkie dobiję. Teraz odmierzam zgodnie z kalkulatorkiem 2,50 dystans i wbijam, świdruję kolejne 6 dołków pod paliki, te 1,5 metrowe. No i tak wyglądają profile te dolne. Tutaj zauważyłem jeden taki maleńki problem, gdyż o 10, jak jest słoneczko, nawet 9:40, no to mam tutaj słup, który mi delikatnie nachodzi, ale czym wyżej słońca jest, tym ten cień tutaj ucieka, więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj robił zacienień paneli zbyt dużych, chyba że ewentualnie zimą, gdzie to słońce będzie o wiele niżej, więc pewnie na te panele troszeczkę te słoneczko tak do godziny 12 wejdzie, póki nie minie tego słupa energetycznego. Dobra, zabieram się teraz za sznurek. Od pierwszego palika przywiązuję do ostatniego, biorę poziomicę i poziomuję i wyrównuję wszystkie paliki, wbijając je głębiej w ziemię do poziomu. No i jak widzieliście, wrzuciłem sobie na żyłkę, słupeczki wszystkie dobiłem. Teraz dałem na górę jeden profil, tak więc mam oko. Teraz biorę wszystkie 3-metrowe i z jednej i z drugiej strony kładę między górnym a dolnym profilem. No dobra, ściągam sobie kolejną aplikację z internetu. Tym razem jest to taka poziomica. O ile tych poziomicom na telefon nie ma co wierzyć, to jednak tutaj na dole są stopnie. Tak więc przykładam sobie telefon do profila. No i tu mam 28,9 stopnia. Tak więc muszę troszeczkę dobić palik ten dolny, żeby zrobić 30 stopni. Tak samo zrobię z drugiej strony. Tym razem w tą stronę zobaczymy. No tu mam 31, nawet ten palik jest za bardzo, lekko go wyciągnę. Tak żeby z jednej i z drugiej strony było 30 stopni. No i w ten sposób żyłkę przeciągnę i dobiję pozostałe dolne paliki. No i kiedy wyrównałem już dolne paliki od sznurka, zacinam sobie 3-metrowe moje profile, dlatego że tak było wyliczane. 2,5 odstęp na dole, 3 na górze i swobodnie kładę na każdym profilu górnym i dolnym. Tak wyglądają swobodnie leżące poprzeczki. Teraz sobie biorę markera, każdą z tych poprzeczek delikatnie, żeby mi nie spadła, opuszczam, patrząc gdzie jest koniec i do tego końca zaznaczam z jednej strony. Teraz robię to samo z drugiej. Ok, i w ten sposób będę wiedział, jak zaciąć profile. Tak więc wszystkie sobie oznaczam na dole, na górze w ten sposób i je zacinam szlifierką. I tak wyglądają pozacinane moje profile. No i można byłoby tu zastosować jakieś złączki, jakieś elementy prefabrykowane. Ja będę swoje poprzeczki spawał, tak więc przetargałem sobie już swój mega mobilny zestaw spawalniczy z bardzo malutką butlą. Powiem wam szczerze, ciężka jak cholera, ale za mało spawam, żeby małą butlę kupować, a i tak zawsze coś na garażu robię, więc przyspawowuję wszystkie moje poprzeczki górną z dolną, tak żeby ta górna wychodziła mi jakieś 5 cm na zewnątrz szczytu
tej poprzeczki, więc zabieram się za spawanie. No i nie nagrywałem wam procesu spawania, bo nie ma takiego sensu. Każdy wie, jak wygląda spawanie, jak wyglądają moje spawy, jakby ktoś tam chciał. Nie jestem perfekcjonistą w spawaniu, ale zawsze sobie coś tam posmarkam. No i co? W tym momencie, powiem wam szczerze, jest piekielnie gorąco, jest chyba 35 stopni. Taki sobie kurde dzień wybrałem. I zabieram się za montaż poprzeczek pod panele. A tak wygląda gotowy mój stelaż. Źle to trochę obliczyłem, musiałem dodać jeszcze jedno przęsło. Tak więc górny i dolny profil mam przyspawany, a te dwa środkowe są przykręcone na śruby 8, takie grzybkowe. Tak więc rozstaw między dolną a tą środkową jest 120 i drugą środkową a górną również 120. Tak więc co? Najwyższa pora zacząć montować panele. Ok, na Facebooku znalazłem ogłoszenie z takimi oto panelami. Kupiłem ich 20 sztuk i się cieszę, że kupiłem 20, bo dwa są nie do końca sprawne. Tak więc 18 mam takich paneli godnych zaufania. Nie daję wam linku do tego ogłoszenia, dlatego że kiedyś wam dałem link do bram garażowych na dach. To tak wydzwanialiście do gościa, że podniósł cenę 3 razy, więc tego już błędu nie powtarzam. A to są panele, słuchajcie, firmy, może ja zdejmę kamerkę, żebyście lepiej zobaczyli, City Solar, i to są 215. Tak, wiem, że dzisiaj są panele nawet po 500 W, ale też kosztują swoje. Ja za te panele zapłaciłem po 140 zł sztuka. Jak ja je sprawdzam? Biorę sobie w pierwszej kolejności złączki. Ustawimy trochę do słońca ten panel. No i mam tutaj sobie taki chiński za 15 zł miernik. Tak więc pierwszą rzeczą zależy mi, żeby panel miał minimum 30 V. Ten nie ma, ale muszę go porównać, bo jest bardzo nagrzany. A jak wiemy, czym bardziej panele nagrzane, tym bardziej spada ich wydajność. Więc one o tej godzinie mogą już mieć 22 V, ale wolałbym, żeby były powyżej 30. Zobaczę, czy tylko ten jeden, bo wiem, że któryś mi fałszował wyniki. No tutaj to w ogóle jakieś szaleństwo jest. Ten ma 34, tak, tamten panel mi coś fałszował wyniki. I podejrzewam, że kolejny, który wezmę do ręki, też jeden właśnie taki był. Więc najlepiej przejrzeć wszystkie panele, porównać sobie ich amperaż, woltaż, no bo to w tym momencie wolty robię. Ok. No, mierniki chińskie też swoje. Zobaczcie, 32,2. Tak więc powyżej 30 trzyma. Więc w tym momencie już widzę, że mam 17 słabszych, ale dobra, podłączę 17 dobrych, ale podłączę ten i 18, najwyżej jeszcze go podmienię. Tak więc panele moje wyglądają tak, jak powiedziałem, po 140 zł za nie dałem. Kilka sztuk ma widocznych takich lekkich wypaleń, ale jest wiele bardzo
ładnych paneli. 215, one są 11-letnie, pochodzą z Holandii. Tam jak są w rzędach całe panele, już któryś tam wysiadł, 2-3 powiedzmy wysiadły, to oni nie mają czasu się bawić w takie naprawy, wymienianie pojedynczej sztuki, więc wywalają cały rząd. Przyjeżdża to do Polski. W Polsce są sprzedawane takim użytkownikom jak mi, a te, które są już naprawdę rozwalone, lecą dalej do Nigerii, Afryki. No tak to życie wygląda, ze wszystkim tak jest i tak samo jest, słuchajcie, z panelami. Drugą rzeczą, mam 3 żarówki 60W na 24V i je sobie po prostu na pełnym słońcu podłączam. Jeżeli one ładnie mi tutaj świecą, to sobie zdaję sprawę, że one jeszcze ze 180W mają. Tak więc jeżeli ja podłączę 18 paneli, to są 215, ale przyjmę, że one mają, dajmy te 180W, akurat osiągnę moje 3 kW piki. Montaż paneli zacznę sobie od prawej strony, od górnego panela. 20 cm musi mi wystawać z górnej części, z górnej linii. I tutaj są takie, co prawda, otwory, ale nie będę z nich korzystał. Wywiercę sobie swoje i muszę podkładać jakieś drewienko, bo podczas wiercenia przez profil i przez to, jeżeli bym ten laminat uszkodził, to już po panelu. Tak więc muszę uważać na wiercenia. No i tak wygląda pierwsza moja zamontowana linia. Tak jak widzieliście, tam jest śruba, wszystko inne jest poskręcane i trzyma się to chwilowo tylko i wyłącznie na takich moich obałkach. Dałem, żeby chwilowo się trzymało w celu ustawienia. No i tak jak wam mówiłem na początku, coś czułem, że coś tu z tą przekątną, nie wiem, mimo że sprawdzałem przekątną pieprznąłem. Nieważne, trochę mi idzie krzywo to przy końcówkach, ale damy radę. Co mamy nie dać rady? Powiem wam szczerze, że wybrałem sobie tak gorące dni. Jest tak gorąco, że nawet kamera główna wyświetla mi, że musi być aparat schłodzony. Tak więc zamontuję drugą linię w ten sam sposób. No a tak wygląda zmontowana moja instalacja. Tak więc przewiercałem się od dołu przez profile. Zobaczcie sami, śrubami. Nakręteczka jest tutaj z podkładką, porządnie skręcone. Wszystkie puszki od paneli są koło siebie, tak więc żeby nie robić żadnych pól indukcyjnych. Tak więc jedne panele do góry nogami, drugie można by rzec normalnie. No i wygląda sobie to tak. No dobrze, nie było mnie tutaj około 1,5 tygodnia, dlatego że szukałem najzwyczajniej w świecie falowniczek. W międzyczasie przyjechał mi ekogroszek ze sklepu PGG, bardzo słynnego, więc to jest dowód, że idzie jeszcze ekogroszek kupić. Ale wrócimy do tematu. Znalazłem falowniczek w internecie, na Facebooku. Szukałem falownika jednofazowego na 3 kW piki. Znalazł się taki 3,6. Uzgodniłem z człowiekiem kwotę za niego z przesyłką 700 zł, więc odpalimy go, zobaczymy jak on wygląda. Więc taki unboxing będzie na wizji. Ok. No i co tu mamy? Ponoć on dużo nie pracował, za jakiś rok czasu, więc wygląda sobie w ten sposób. Aha, fajnie, bo tu mamy, to jest akurat do połączenia się z internetem. Fajnie, że mamy 2 stringi, dlatego że za chwilę wam powiem, co tu się z moimi panelami wydarzyło. Więc najpierw wyjmę sobie i zobaczę ten falowniczek. A więc falownik Solis 3,6
kW i P65 może być na zewnątrz. Tak więc u mnie będzie na zewnątrz. Jak wspomniałem, główna złączka zasilająca, włącznik główny, 2 stringi. Co tu się więcej od falownika? Tu pewnie jakiś RS jest albo USB. Nie wiem, później zobaczę. Coś do pomiaru. Najważniejsza jest w tym momencie raczej tabliczka. No i na tabliczce mamy, zobaczcie, maksymalne wejście ze strony DC, czyli z paneli. Mamy 600 V. Maksymalne obciążenie MPPT. MPPT to są właśnie te gniazda. Czyli tu jest między 90 a 520 V. W tym zakresie będzie falownik sobie pracował. 2 razy po 11 A. No i co? Na wyjściu 3,6 kW. W Polsce jest chyba 3,62 na fazę dozwolone. Maksymalnie może skoczyć na 4, ale to w takich porywach. U nas w Polsce to raczej będzie ciężko. Jeszcze przy moich panelach to w ogóle już będzie słabo osiągnąć. Praktycznie wszystko jest to, co mi jest potrzebne do instalacji tej fotowoltaiki. 7 stówek. Ja wiem, że on pewnie ze 3 koła kosztuje nowiutki. Nie potrzebuje nowiutki, a to ma być tania instalacja, ma sobie hulać i zarabiać na siebie. Ok, wracając teraz do moich paneli fotowoltaicznych, sprawa wygląda następująco, że kilka dni sobie je pomierzyłem i w ten oto sposób, kiedy panele nie ma słoneczka, tak jak dzisiaj w ogóle jest dzień bardzo deszczowy, taki no może nie tyle co deszczowy jak pochmurny, wszystkie panele mają fajnie po 32 34 V na wyjściu, mierzone miernikiem. Nawet wezmę sobie taki mierniczek. Ok, mam mierniczek, ustawiam je ustawiony. No i co, biorę plus do plusa, minus do minusa. No i losowo sobie akurat ten wezmę. 32,9. Dajemy, wylosujmy sobie taki panel. O, ten akurat ma 22. No właśnie. Ale wezmę ten jeden. Tutaj mam taki panelik. Zobaczcie. W którym to jest 32,3. Prawie 33 V. I byłoby super, ale problem zaczyna się, kiedy te panele się nagrzeją. Kiedy słońce jest, kiedy jedzie w maksimum, ten panel spada mi do 10 V. Tu sobie pozaznaczałem, które panele w pełnym słońcu, jaki mają voltaż. W związku z tym, na wszystkie 18 paneli, jakie tutaj mam, 2 panele dają mi 22, tu jeden daje mi 22 i jeszcze jeden daje mi 10 V. W puszkach tych paneli u mnie znajdują się takie 3 diody. One się nazywają diody bocznikujące, które powodują, że odłączają, każdy panel jest na 3, 4, 5, może i więcej, czasami tych diod jest, one są na takich segmentach podzielone, że jak wchodzi cień, no nie wiem, głupi przykład, ptak zasłonie albo chmura przejdzie przez 1/3 panela, to ta dioda tą 1/3 po prostu odłączy. No ja te diody, słuchajcie, powymieniałem, ale jednak nic mi to nie dało, w związku z czym trzeba by sprawdzić folię. Ja nie będę tej folii w tym momencie tutaj, słuchajcie, sprawdzał, ale też mogły być już rozwarstwienia. O ile panele fotowoltaiczne z reguły i z zasady są produktami niezniszczalnymi, no to jednak przy demontażu tych paneli, czy w jakichś innych warunkach coś mogło na nie spaść, mogło doprowadzić właśnie do uszkodzenia, do rozwarstwienia, do mikropęknięć. No i kiedy jest wysoka temperatura, one po prostu mocno się nagrzewają i dioda odłączy właśnie taki moduł. Tak więc w mojej fotowoltaice mam 4 wadliwe panele, no ale na szczęście mam, słuchajcie, tutaj 2 stringi, więc skonfiguruję to w taki sposób, żeby wszystkie panele, ja sobie tu pozaznaczałem, które pracują na wysokim słońcu, wszystkie panele, które mają powyżej 30 V były na jednym stringu. Ten w ogóle najprawdopodobniej go nie podłączę, a wszystkie te, co spadają do 20, podłączę do stringa, na string drugi. Tak więc zabieram się za montaż mojego falownika
do ramy. Wcześniej przekopałem sobie do budynku kabel, gruby kabel, to jest 3 razy chyba tam 4 mm kwadrat. Tu jakąś wtyczkę założyłem i mam go przekopane sobie ziemią do domu. Podłączyłem go na jedną z faz do uziemienia i do neutralnego w skrzynce domowej. Tak więc zabieram się za falownik. I faktycznie montaż falownika, tego falownika, to jedno z łatwiejszych zadań. Szyna, założenie, dwie śrubki po temacie. Jeszcze dokręcę śrubkę z boku, żeby falownik nie spadł, ewentualnie żeby kogoś na szybkiego nie kusiło go zdjąć, mimo że teren prywatny, ale różnie może być, żeby nie spadł po prostu z tej szyny. Tak więc falowniczek jest założony. No i teraz ten mój przewodzik, który ja tutaj miałem taką wtyczkę od innego falownika, który myślałem, że zastosuję, ale to był falowniczek tam ledwo 1,5 kW. I tak założyłem, żeby kabel nie wisiał, ale chwila, moment, to rozbiorę i zakładam wtyczkę od tego Solisa. No dobra, wtyczka założona, tak więc przewód od budynku idzie. Ja sobie go może ze 2 razy oplotę. No i wpinam się do inwerterka. Siedzi jak miało być. Słuchajcie, do tego momentu mogliście zobaczyć, jak robię całą konstrukcję, jak ją spawam, jak ją skręcam, jak przymontowałem panele ze sobą, no i zamontowałem falownik. Jeżeli ktoś by chciał naśladować to, co ja robię, do tego momentu można to jak najbardziej zrobić. Od tego momentu zaczynają się sprawy poważne, mianowicie przyłączenie do instalacji energetycznej. Z doświadczenia wiem, że wiele osób naśladuje to, co ja poczyniam na YouTubie. Podczas mojego projektu, w którym to buduję dom i wykańczam dom 45 metrów za 45 000 złotych, tam robiłem instalację elektryczną. Wiem, że wiele osób dosłownie skopiowało to, co ja robię i użyło to u siebie, co jest kompletnie niezgodne. Każda sieć, każde instalacje to są całkiem inne parametry. Nie można takich rzeczy kopiować 1 do 1 z filmików z YouTube'a. Dlatego w tym filmiku oczywiście pokażę Wam, że zakładam zabezpieczenia, stronę DC, od AC i tak dalej, ale nie będę tutaj operował żadnymi parametrami, dlatego że sam nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i sam zasięgam porad fachowców. Najlepiej weźcie sobie instalatora, który dobierze te panele, które kupiliście, do falownika, który możecie kupić, ewentualnie tego, co uzyskaliście, i podłączy Wam to do sieci. Skopiowanie 1 do 1 może naprawdę skończyć się bardzo źle. Różne macie panele, różne macie falowniki, różne macie sieci. Pamiętajcie, o ile w off-grid możecie sobie zepsuć na przykład falownik czy panele, to przy połączeniu do sieci energetycznej, kiedy uszkodzicie tą sieć, kary mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie róbcie tego sami, jeżeli nie macie o tym pojęcia. No i mimo godziny 16 wyszło sobie troszeczkę słoneczko. Mogłem jeszcze raz woltomierzem przelecieć te panele. Tak jak Wam wspominałem, niektóre panele na słońcu tracą moc, najprawdopodobniej już się rozwarstwiają. Poprzekładałem te panele, podkręcałem je, dlatego żeby na górze mieć całego dobrego stringa z 33 V na słońcu, a na dole niech te 20, tej 10 w ogóle nie będę podłączał, na dole niech te 20 będą. I w ten sposób poprzekładałem sobie właśnie, żeby te 2 stringi mieć tak dla swojej wiadomości oddzielone. Dolny będzie gorszy, górny będzie lepszy. Tak więc panele już mam poukładane.
No i w tym momencie zabieram się za montaż skrzyneczki. Kupiłem sobie taką skrzyneczkę czteropolową, ale na ten moment wykorzystam dwa, dlatego że nie będę stosował wyłącznika nadprądowego, choć się stosuje, ale ja nie będę stosował, dlatego że mój falownik ma już mnóstwo zabezpieczeń, nawet nie musiałbym przeciwprzepięciówki montować, ale ją czy tak zamontuję. Nieważne, powiedziałem, nie będę omawiał szczegółów instalacji technicznych. Założę choćby po to, by chroniła mi ten falownik przed na przykład piorunami. Pioruny jak uderzą, przejdzie powyżej 1000 V, to ma się to zepsuć, a nie falowniczek. W jednym wielkim skrócie. No i tak wygląda zamontowana moja skrzyneczka rozdzielcza. Ma w niej przepięciówkę samą, jak wspomniałem. No i co? Mam dwa przewody, które obrobiłem sobie konektorami MC4 i minusowy teraz wpinam na pierwszy string, siedzi, i plusowy też na pierwszy string. Ok, i teraz z falownika plus minus wchodzi sobie do skrzyneczki, w skrzyneczce do przepięciówki i z przepięciówki zrobiłem sobie tutaj dwa przewody. Znowu tu mam ujemny, a dodatni leci sobie, to znaczy no w tym przypadku to będzie akurat ujemny, ale dodatni leci sobie na sam początek stringu i będę za chwilę łączył z pierwszym moim panelem. Jak wspomniałem, nie daję wyłącznika nadprądowego, dlatego że sam falownik posiada takie wyłączenie. Ja też nie będę tego wyłączał ręcznie, będę wyłączał ewentualnie głównym włącznikiem. Tak więc jeżeli przepięciówka zadziała, to włącznik automatycznie zrzuci ten główny bezpiecznik tutaj. Ten falownik po prostu to posiada. Inne falowniki wymagają jeszcze dodatkowego dwupolowego, jeżeli mamy jednofazową instalację, wyłącznika nadprądowego. No i co, jeszcze tylko napomnę już teraz w tym wejściu, kabel, który idzie do domu, on jest zakończony bezpiecznikiem C20 szybszym. Wszędzie mam 16 w domu, C20 na wyjściu i z C20 bezpośrednio pod różnicówkę na drugą fazę do budynku. A tak wygląda moje końcowe podłączenie. Jak widzicie, skrzyneczki, pierw kabelki wypuściłem w dół, nie od razu do góry, dlatego że jak będzie deszcz padał, to by wpadał sobie do skrzynki. Wszystkie są w dół, tak więc jest mała pętelka, no idzie sobie do góry na opaskach przy szynie. Jest podłączone to do pierwszego panela, pierwszy z drugim, z powrotem, drugi z trzecim, trzeci z czwartym, więc to jest tak poukładane. Kable nie mogą tu wisieć, nie wolno robić tak zwanego pola indukcyjnego. I w ten sposób mam podłączonych dotąd paneli w dwóch rzędach, a tutaj już same górne, jak mówiłem, 4 na dole, te co kabelki wiszą, plus ostatni i jeszcze jeden, który będę musiał w tą moją przestrzeń sobie zamontować. 6 sztuk podłączę do drugiego stringu, ale nie w tym momencie, dlatego że w ogóle nie ma słońca, jest po deszczu, co chwilę pada. Niestety taka pogoda, no ale co. No i jeżeli wszystko jest podłączone, ja dzisiaj nie będę tego drugiego stringu słabszego zakładał, ale te 12 paneli po 215 W peak, czyli 2,5 kW. Mam zasilanie włączone, bezpiecznik włączyłem w domu, tak więc pozostało to wszystko sprawdzić. Uruchamiamy. No i zobaczymy, czy coś tu się wyświetli. Mimo że nie ma kompletnie słońca, dobrze, mamy pierwszy power. Nie ma kompletnie słońca, ale przy braku słońca odpowiednia ilość volt powinna być, żeby sam inwerter zasilić. No i mamy pierwszy ekran. Zobaczymy, co nam się tutaj wyświetla. No, pokazuje waiting, czyli czekamy. No i co? Tutaj mamy operation, więc za chwilę powinien zacząć próbować łączyć się z siecią energetyczną.
Cały czas waiting, oczekiwanie na to, że inwertery nie łączą się od razu boom do sieci, bo by wszystkie bezpieczniki sobie skakały. One łączą się po swojemu. No i czekamy jeszcze chwilę. O, coś zaczyna się dziać, zaczyna pykać. Poszły konie po betonie. Tak więc pierwsze co, information. Na panelach mamy 300V na tych 12, więc po jakieś chyba 25, jak dobrze liczę, 22. No ale mówię, nie ma w ogóle kompletnie słońca, jeszcze deszcz popadał, więc to jest na pierwszym stringu. Drugi string nie ma nic, podłączymy go później. No i teraz co? No produkuje 30-40 W. Jest to znikoma ilość, no ale niestety, jak powiedziałem, w ogóle nie ma bardzo ciężkie chmury, w ogóle nie ma słoneczka, więc no nie ma produkcji. No nic, moi drodzy, w tym momencie skończymy ten filmik. Ja za chwilę Wam wyszczególnię, ile za wszystko zapłaciłem. Powiem Wam od razu, panele zapłaciłem kwotę tą, co widzicie na ekranie. Zapłaciłem za konstrukcję, wszystkie metry przeliczone, też kwotę, którą widzicie na ekranie. Za sam falownik zapłaciłem 700 zł. Za przewody z łączki MC4, przewodu do budynku nie liczę, bo może to być i 100 metrów, każdy pewnie będzie miał inaczej. Tak więc cała fotowoltaika wyszła mi kwotę, którą w tym momencie widzicie na ekranie. Jest to fotowoltaika zrobiona z paneli używanych. Tak jak sami widzieliście naocznie, 6 paneli mi wyskoczyło pod względem ich sprawności, będą delikatnie słabsze, ale to i tak łącznie, jeżeli ja tu mam 12 paneli, które generują mi 2,5 kW piku mocy i te 6, niech mi tam jednego będą generowały, to też będę miał swoje 3,5. Za tą kwotę cała instalacja, kiedy ja rachunki otrzymywałem po 600-700 zł w okresie dwumiesięcznym, tak więc taka instalacja spokojnie w 1,5 roku się zwraca. Dzięki serdeczne, kochani, za obejrzenie. Zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków. Zostawcie łapkę, jak Wam się podobało. Trzymajcie się, cześć!